Kiedy czasami w rozmowach słyszę takie zdanie, chcę zarabiać 100 000 złotych miesięcznie, to mam poczucie, że ten ktoś jest po prostu bardzo biedny. Zaraz wyjaśnię Ci dlaczego. Zobacz na te dwa plecaki. Jak sądzisz, ile one kosztują? Jeden, ten po lewej, kosztuje 8,5 tysiąca złotych, a ten drugi 25 tysięcy złotych. I założę się, że większość z nas w ogóle nie zgadnie, który to jest. Ja nie mam pojęcia na temat mody, więc tym bardziej bym nie wiedział. Ale ten po lewej ma wielkie logo Louis Vuitton. Znasz to logo, prawda? Ale ten plecak kosztuje 8 tysięcy, a ten obok, bez żadnego napisu, 25 tysięcy złotych. To nie jest film o modzie, o absurdalnych wycenach tych produktów. To też nie o to chodzi. Ten film jest o tym, dlaczego często cele finansowe, które ludzie sobie wystawiają, są prawdopodobnie bez sensu, powodują ogromną presję i wcale nie powodują, że czujemy satysfakcję z życia. Od wielu lat pracuję z freelancerami. Prowadzę dla nich mentoring, mam program, który nazywa się Ultra i tam przez 21 tygodni pracujemy nad tym, żeby ich mały biznes generował między 30 a 50 tysięcy złotych przychodu miesięcznie. Ale często, kiedy spotykamy się na pierwszym spotkaniu, zadaję takie pytanie, ile chcesz zarabiać? I regularnie słyszę tego typu kwoty 100 tysięcy złotych, 150 tysięcy złotych, 200 tysięcy złotych. To zawsze jest jakaś taka okrągła, symetryczna liczba. Kiedy zadaję pytanie, ale po co Ci to? Dlaczego akurat tyle? To często pada odpowiedź, no bo chcę spłacić mieszkanie. Super. Chcę kupić nowy samochód. Super. I co dalej? Chcę kupić nowy komputer. Super. I co dalej? Chcę kupić, chcę zrobić, chcę kupić, chcę zrobić. Tego jest coraz więcej. Tak jakby szczęście człowieka zależy od tego, ile będzie posiadał nowych produktów. Tak naprawdę wielu z nich wcale nie wie, dlaczego akurat tyle chce zarabiać. Bo 100 tysięcy brzmi dobrze. 100 tysięcy brzmi jak sukces. Jak coś, co mogę powiedzieć moim krewnym, moim przyjaciołom, pokazać, że mam pieniądze. To jest liczba okrągła, którą warto powiedzieć, zarabiam 100 tysięcy. To brzmi super, ale nie warto. To jest trochę jak z tym plecakiem za 8 tysięcy złotych. Pomijając absurdalność tej kwoty. Płacisz za logo. Płacisz za możliwość pokazania się innym, że masz, że cię stać. Ale co tak naprawdę robią ludzie, którzy są naprawdę bogaci? Widziałeś kiedyś Billa Gatesa w jakichś markowych ciuchach? Albo Marka Zuckerberga? Wyobraź sobie Lewandowskiego z wielkim logo Gucci, takim złotym napisem. No to brzmi absurdalnie. I to są ludzie, którzy zarabiają znacznie więcej niż jakikolwiek człowiek na świecie. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, prawda? Więc dlaczego ludzie, którzy zarabiają znacznie mniej, mają taką ogromną presję, żeby to wielkie logo Gucci czy jakiejś innej wielkiej marki kupić sobie, żeby mieć na koszulce, na nie wiem, dywanie czy na czymś innym. A w tym czasie ludzie, którzy naprawdę mają pieniądze, wcale nie mają takiej potrzeby. W branży modowej istnieje takie pojęcie jak właśnie cichy luksus. To znaczy, że prawdziwe pieniądze wcale nie muszą krzyczeć. I chociaż jest takie zdanie, że prawdziwe pieniądze lubią ciszę, ja się z tym nie zgadzam, ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, że nie ma tam logo. Nikt nie musi nikomu imponować. I często dokładnie tak jest z celami, jeżeli są naprawdę osadzone głęboko w nas. Bo prawdziwy cel nie musi brzmieć imponująco. Nie musi robić wrażenia na innych. Nie musi być okrągłą, ładną cyferką, którą fajnie można się pochwalić. Prawdziwe cele są osadzone w naszym życiu, w tym, co naprawdę ma znaczenie. Na przykład jeden z moich członków programu mentoringowego wszedł kiedyś z takim celem, że on generalnie rzecz ujmując chciałby zarabiać tyle i tyle zarabia, jakieś tam 19 tysięcy złotych miesięcznie jako freelancer, ale jego celem nie jest zarabianie więcej. On chce mieć więcej czasu i chce ograniczyć pracę do 3,5 dnia w tygodniu, bo chce spędzać więcej czasu ze swoją rodziną, ze swoją córką. I to jest konkretny cel, prawdziwie ważny. To właśnie relacje budują w nas rzeczy wartościowe. Osadzony w życiu. On wie, po co to zrobić. I w ciągu zaledwie kilku tygodni byliśmy w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy faktycznie był w stanie bardzo mocno ograniczyć swoją pracę, zachowując pewien standard życia. Powiedział, dlaczego? A 100 tysięcy złotych miesięcznie? Co by zmieniło w jego życiu? Co by zmieniło dodatkowy samochód w jego życiu? To piękna, okrągła liczba, ale równie piękna i pusta jak logo na podróbce. No właśnie. Wiesz, ile jest warty rynek podróbek marek luksusowych? Kilkanaście miliardów dolarów rocznie. To są ogromne, gigantyczne kwoty. Nie do osiągnięcia, jak wielkie to są kwoty. I okazuje się, że 10 do 15% wszystkich produktów luksusowych na rynku to tak naprawdę podróbki. Głównie dlatego, że ludzie nie stać na oryginały. Ale z jakiegoś powodu mają ogromne pragnienie posiadania tej koszulki Louis Vuitton, tej drogiej torebki, tego drogiego produktu. Nakręca to oczywiście branża influencerstwa, tego, że wielkie emocje się tam pojawiają. Ludzie kupują podróbki, żeby wyglądać tak, jakby było ich stać na oryginały. I z celami finansowymi jest trochę podobnie, bo cel bez zakotwiczenia w takim życiu to po prostu podróbka. To wygląda dobrze, może nawet brzmi imponująco, ale na koniec dnia satysfakcja trwa tam bardzo krótko. Często osiągnięcie nawet tego celu naprawdę nie zmienia jakości życia. Dlatego wielu ludzi, którzy wyznacza sobie taki cel 100 tysięcy złotych, 50 tysięcy, nieważne, wstaw tu jakąkolwiek kwotę, jak tylko dobiega do mety, ma ten cel osiągnięty, to mówi, no dobra, to teraz 150, to teraz 200, to teraz 2 razy tyle. Bo osiągnęli jakąś liczbę, ale nie osiągnęli czego prawdziwego. Pieniądze tylko punkty w grze. Dzisiaj są, jutro ich nie ma. Ich posiadanie albo ich nieposiadanie nie świadczy o tym, jakim jesteś człowiekiem. I sam przez to przechodziłem. Sam w tym miejscu byłem. Miałem ogromne marzenie, to może złe określenie, bardzo konkretny cel, ile chcę zarabiać miesięcznie. Nawet mi się wydawało, że wiem, po co mi to. No i faktycznie zrobiłem ten cel, a potem stwierdziłem, że okej, to teraz chcę zrobić więcej. I znowu biegłem, goniłem króliczka, ale przepłaciłem też zdrowiem. Nagrałem kiedyś taki materiał bardzo osobisty na temat mojej depresji, tego jak się wtedy czułem, wypalenia. Ten materiał gdzieś tu jest podlinkowany, więc jeżeli chcesz taki bardzo osobisty mój materiał zobaczyć, to zapraszam. To była dla mnie bardzo ważna lekcja, że kolejność jest odwrotna. Nie cel finansowy, a potem życie, tylko najpierw życie, a potem
jakieś cele finansowe. Najpierw musisz wiedzieć, jak chcesz żyć, a potem policzyć, ile na to potrzeba. I czy na pewno potrzebujesz Porsche w swoim życiu? Jeżdżenie Porsche w Polsce jest straszliwie fatalne, jest tak złe drogi. Cały czas naprawa droga, po co ci to? Po co ci duży dom? Może mały dom jest okej. I wiem, że wielu ludzi może sobie teraz pomyśleć, no dobra, łatwo powiedzieć, jak się trochę więcej ma, rozumiem, albo też ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to jest ambicja. Ambicja jest dobra. Przecież osiąganie więcej to realizowanie celów. I częściowo to prawda, ale sama ambicja bez jasnego kierunku, po co mi to, bez dlaczego, Simon Sinek polecam, zacznij od dlaczego, świetna książka, Jego to twój wróg, Ego is your enemy, genialne książki, bardzo mocno polecam. Ambicja bez kierunku to bieżnia. Biegasz szybciej, biegasz więcej, biegasz cały czas do przodu, a tak naprawdę jesteś w tym samym miejscu. Więc samo w sobie posiadanie więcej nie jest dobrym celem. Może być oczywiście środkiem do pewnego celu, ale wtedy powstaje takie trudne pytanie, które warto sobie zadać, to jakie są te moje cele w życiu? Co ja tak naprawdę chcę zrobić? Jaką pustkę chcę uzupełnić? I czy naprawdę posiadanie więcej pieniędzy zmienia coś w moim życiu? Kiedy budowaliśmy nasz dom, który jest bardzo mały, 54 m2, zadawaliśmy sobie takie pytanie, czy dodatkowy pokój zmieni coś w naszym życiu. Nie. Cele finansowe bez zakotwiczenia w życiu to logo na plecaku. Płacimy po to, żeby pokazać, że nas stać. Ale prawdziwy sukces jest cichy. On nie musi nikomu imponować. Nie musi być okrągłą, ładną cyfrą. Więc może warto rozważyć, czy odwrócenie tej kolejności nie będzie lepsze. Najpierw życie, które chcesz prowadzić, ale bardzo jasne i dlaczego. Po co ci te drogie samochody? Po co ci te drogie zegarki? Czy to naprawdę da ci szczęście? Jak krótko będziesz cieszył się tymi rzeczami? No jest jeszcze jedna rzecz. Ci naprawdę bogaci ludzie rzadko kiedy rozmawiają o pieniądzach. Myślą o problemach, które można rozwiązać. Myślą o ludziach, którym można pomóc. Myślą o rzeczach, które chcą stworzyć. A pieniądze są często tylko efektem ubocznym. Takim po prostu dodatkowym beneficjentem tego, że dostarcza się wartość. Tego właśnie uczymy też w programie mentoringowym. Tego, że zarabianie dużych pieniędzy jako freelancer jest możliwe wtedy, kiedy dostarczasz wartość. Kiedy klienci widzą to, co im dowozisz. A kiedy skupiasz się tylko na tym, ile chcesz zarabiać, to nigdy nie osiągniesz takiego celu. Więc może zastanów się. Gdybyś jutro obudził się z tymi pieniędzmi, które tak teoretycznie, mentalnie masz poczucie, że fajnie byłoby zarabiać 50-100 tysięcy, to co konkretnie byś z nimi zrobił? Po co ci ochotę? Jeżeli tam pojawią się tylko cele kupywania kolejnych rzeczy, to czy to naprawdę da ci szczęście? Pamiętaj też, że zawsze coś kosztem czegoś. Zarabianie dużych pieniędzy wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dużym stresem, no i takim zaangażowaniem. Takim procesem, który oznacza, że w praktyce nie masz czasu na przykład na relacje, na przyjaciół, na hobby, na pasję. Może da się układać trochę inaczej. Moim zdaniem właśnie praca zdalna jest o tyle ciekawa, że pozwala w taki elastyczny, praktyczny sposób stworzyć pewien lifestyle, zaprojektować pewien sposób życia. To nie jest łatwa droga. Zarabianie dobrych pieniędzy nie jest łatwe. Wymaga kompetencji, wymaga kwalifikacji, wymaga czasu na naukę, wymaga pewnego rozwoju, pewnego rozwiązywania problemów, ale jest możliwe. Praca zdalna może dać wolność finansową, ponieważ zazwyczaj mikroprzedsiębiorcy, freelancerzy zarabiają więcej niż ludzie na etacie. Może dać wolność geograficzną, bo ja mogę dzisiaj pracować z dowolnego miejsca na świecie. Niedawno byłem w Brazylii, za chwilę wybieram się do Stanów i do Tajlandii. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość i to właśnie ten zaprojektowany lifestyle i niskie koszty życia powodują, że mogę sobie na to pozwolić. No i oczywiście wolność zawodowa, czyli możemy wybierać projekty, które naprawdę nas ekscytują. To właśnie daje praca zdalna. Jeżeli temat Cię interesuje, chcesz dowiedzieć się więcej, jak pracować zdalnie, no to oczywiście obserwuj ten profil, bo na tym kanale pokazuję bardzo wiele filmów na temat tego, jak przejść na tą inną ścieżkę rozwoju kariery, jak zostać freelancerem, jak zarabiać trochę więcej. Zerknij też na moją platformę społecznościową. Jest tam przygotowane kilka kursów, między o tym, jak zarobić jako social media manager, specjalista od AI, wirtualna asystentka i kilka innych zawodów, które w formie gotowych kursów przygotowałem na mojej platformie. Serdecznie zapraszam, oczywiście wszystkie informacje poniżej. A jeżeli jesteś już freelancerem, już pracujesz zdalnie i też skalować swoje zarobki, no to też sprawdź, czy kwalifikujesz się do naszego programu mentoringowego. Też oczywiście wszystkie informacje poniżej. A tymczasem zapraszam Cię do tego materiału, o którym już wspomniałem, o moim osobistym wypaleniu, o mojej chorobie, o tym, jak bardzo życie mnie w pewnym momencie poskładało i dlaczego tak było. Może to będzie dla Ciebie materiał, który w jakiś sposób będzie też ostrzeżeniem. Możesz się uczyć na moich błędach. Ten materiał gdzieś tutaj jest podlinkowany przez montażystę. A tymczasem dzięki. Cześć, na razie, pa.